Tak jest, oczy was nie mylą. To Gdańsk. A skoro jestem w Gdańsku, to rzecz jasna partnerem tego odcinka jest region pomorski, którego Gdańsk jest stolicą. Moi drodzy, oto rzecz jasna jego wspaniałość Gdańsk. Gdańsk ponownie, bo w zeszłym roku na wiosnę byliśmy w Gdańsku i w Trójmieście z kamerą. Ale od tego czasu wydarzyło się wiele rzeczy i nie mam tutaj na myśli rzeczy smutnych, takich jak wojna, inflacja, kwestie opałowe, ceny walut. Mam na myśli rzeczy wesołe, bo przecież ja jestem po to, by was weselić, a nie po to, by was smucić. No więc z tych rzeczy wesołych to moi rozsiani po całym kraju, a już zwłaszcza rozsiani tutaj informatorzy, donosili uparcie, że w ciągu ostatniego roku Gdańsk i w ogóle Trójmiasto niezwykle zmieniło się gastronomicznie, że wystarczył ten roczek, by te okolice stały się jedną z najważniejszych scen gastronomicznych w Polsce. No więc, co jest dzisiaj moim zadaniem? Dzisiaj w związku z tym rzucę się w wir trójmiejskiego gastronomicznego życia, odwiedzając tylko te adresy, które dla mnie będą niejaką nowością. Będę to robił, rzecz jasna, również dla siebie, ale przede wszystkim dla was. No to zaczynamy, moi drodzy, naszą restauracyjną trójmiejską rajzę. Zaczynamy, rzecz jasna, od Gdańska. Ulica Ogarna przed wojną nazywała się Hundegasse, czyli Psia Aleja, albo też Aleja Psów. No, nazwa Ogarna również psów dotyczy, chociaż tylko skupia się na jednej psiej rasie, na ogarach mianowicie. Co w tym najważniejsze? Otóż ta nieruchomość, liczba 27 łamana na 28, niemal w całości, w stanie prawie nienaruszonym przetrwała wojenną zawieruchę i tę zagładę, której uległa miastowa gdańska materia podczas wojny. I dzisiaj mieści restaurację o nazwie Kanis, ale niezwykle interesująca jest również jej historia. Nauczyłem się jej szybciutko stojąc tutaj, gdyż mamy tutaj wszystko wypisane. Otóż no, był to przed wojną hotel, który miał w każdym pokoju łazienkę, co było wielką rzadkością wówczas. Była tu kawiarnia, restauracja również, ale była również loża masońska. Loża masońska Gedania numer 3, która należała do stowarzyszenia o cudownej wprost nazwie. Mianowicie Niezależny Zakon Dziwnych Towarzyszy Prowincji Zachodnio-Pruskiej. No, ludzie kiedyś mieli niezłą fantazję. Mógłbym być w tym Niezależnym Zakonie Dziwnych Towarzyszy Prowincji Północno-Pruskiej pod warunkiem, że nie musiałbym chodzić w Pickelhaubie, gdyż Pickelhauba straszliwie dziurawi podsufitki samochodu i nie wyglądam w niej twarzowo. Jakby nie było, to jest adres, który polecano mi wielokrotnie, polecało mi go wielu, no więc nie można było tego na początek nie odwiedzić. Jak widzieliście, jesteśmy w obrębie Starego Miasta, ale Ogarna to nie jest ulica, którą przeciągałyby tłumy turystów. Zatem cały koncept jest nastawiony na miejscowych i to jest właśnie słuszne podejście do gastronomicznej rzeczywistości. Jeśli nastawiamy się głównie na turystów, to miejscowi raczej nie przychodzą. A jeśli nastawiamy się na lokalną klientelę, to prędzej czy później i tak turyści przyjdą. Poza tym turyści to jest coś, co na pstrym koniu jeździ, czyli raz jest, raz tego nie ma. Więc i tutaj piję do Krakowa.
jeśli się robi lokal z myślą o turystach wyłącznie albo głównie, to jest to raczej początek końca. Przez jakiś czas może żreć, ale przyjdą takie rzeczy, jak teraz przyszły. Turystów prawie nie ma, no i nie ma gości. A tutaj goście są. Niezwykle młody zespół. Dowodzi nimi Mateusz Janusz. No i robią naprawdę piękne rzeczy. Zacznijmy od zestawów, które nazywają się toucher po anglosasku, czyli są takimi dużymi talerzami, które może zamówić kilka osób, żeby się dzielić. Bardzo przemyślnie skomponowane. Ten nazywa się Surf and Turf, a ten jest wegański wręcz. No i teraz, o co chodzi? Surf and Turf. No to jest ze Stanów płynące określenie, które łączy w sobie mięso oraz owoce morza. Jeszcze 40 lat temu łączenie tych dwóch rzeczy było uznawane za ogromne faux pas. Ale najpierw Włosi poprzez coś, co nazywają mare monti, zaczęli łączyć właśnie produkty z morza i produkty z gór, czyli często mięsne. A potem w Stanach, w Kalifornii głównie, powstało pojęcie surf and turf. No i tutaj mamy właśnie reprezentatywną próbkę tejże koncepcji. No to jest ogon homara. To są przegrzebki, czyli małże świętego Jakuba razem z boczkiem. To jest pięknie różowa w środku polędwica wołowa. To jest krab, mięso z kraba panierowane w panko. Tutaj mamy pod spodem dużo pięknych krewetek. Tutaj mamy fragmenciki miejscowego, czyli kaszubskiego koziego sera. No i to wszystko jest połączone dużą ilością masła smakowego, dodatkami również dalekowschodnimi. No dobra, krabik, gdyż za chwilę będzie kraba jeszcze więcej, ale to za chwilę. Świetna koncepcja. Jak się zamawia parę kieliszków wina, wszyscy mogą spróbować wielu rzeczy. Jak i tutaj. Co jest tutaj? To jest tabule, czyli sałatka, którą robi się albo na bazie kuskusu, albo na bazie kaszki bulgur, czyli tej od kuskusu większej, tak jak tutaj. To spoczywa w babeczce zrobionej z filo. To jest wariacja na temat hinduskich pierożków o nazwie samoza. Mówię wariacja, bo w tym wypadku też mamy ciasto filo, ale nadzienie jest z mojego punktu widzenia niezwykle interesujące. Mianowicie jest ono z bobu i z bakłażana. Jak powiedział mi szef, w kuchni wegańskiej najważniejszym dla niego zadaniem jest szukanie tego smaku umami. A zarówno bób, jak i pieczone bakłażany właśnie takowe umamowe są. Boskie. I to nie tylko dlatego, że mogę się wydawać nieobiektywny jako wielki miłośnik bobu oraz bakłażanów. Kapitalne. Powiedziałem wariacja, no bo Hindusi nie używają ciasta filo, ale to mi się nawet bardziej podoba, bo samoza oryginalne mają grubsze ciasto. No mamy tutaj różnego rodzaju pikle. No to jest w ogóle mnóstwo rzeczy. Gdybym ja to chciał precyzyjnie opisać, to bym tutaj musiał ślęczeć ileś dni. O, to jest świetny koncept. To jest mianowicie boczniak w sataju. Sataj, czyli ten sos z Malezji, z Indonezji, również występujący w Tajlandii na bazie orzeszków, który często towarzyszy tam szaszłyczkom, a tutaj jest razem z boczniakiem. Ale dobre. Tak, grzyby są również umami jak jasny gwint. Przechodzimy do dań pojedynczych. No, też jest ich trochę. Soft shell crab.
czyli krab o miękkiej skorupce jadalnej. Krab, który jest panierowany w panko, smażony chwilkę w głębokim tłuszczu. No i co tutaj mamy? Mamy tutaj guacamole, mamy sos na bazie suszonych pomidorów i w końcu rój, czyli francuski sos majonezowy, który z reguły bywa trochę cayenne doprawiany. Delikatna ostrość, pyszne. To są jedne z najlepszych krabów, jakie istnieją. Kulbin, czyli wspaniała ryba ze Śródziemnomorza. To jest orco, ale nie to włoskie pod postacią pensaku, tylko to greckie pod postacią makaronu z semoliny o kształcie ziarenek ryżu. Z czym? No właśnie. Cudownie napietruszkowane. Dobra, myślę, że muszę się już streszczać. Tatar sarny, frytki z batatów, kaczka na steku z kapusty. Zaraz zobaczymy, czym to jest podprawione. Widzę tutaj sporo masła i wyczuwam. Jeśli nie będę jadł ładnie, to mi wybaczcie. Orzechowość wyczuwam. Pyszne. Domowe pieczywo. No i wino. Uniwersalne. Takie pasujące do wszystkiego. Jeden kieliszek. Czyli co? Tutaj mają dość sporą piwniczkę polskich trunków. No i to jest Gostard, czyli metodą szampańską robione wino z Gostchorza koło Krosna Odrzańskiego. Guillaume Dubois, którego mam przyjemność znać i byliśmy tam z kamerą. To jest przewaga Rieslinga, trochę Pinot Noir i Pinot Blanc. To jest rzecz, jak powiedziałem, metodą szampańską robiona, przy której wiele oryginalnych szampanów francuskich z supermarketu może po prostu klękać, bo to jest potężne, wspaniałe wino. Poprosiłem, by nie podano mi tego we flecie, gdyż tak, jak mamy porządne wino musujące, już zwłaszcza metodą szampańską robione, lepiej się czuje, co się ma w kieliszku. Słuchajcie, wszystko się zgadza. Młodzi ludzie, pełni entuzjazmu, twórcza kuchnia, kuchnia nowoczesna, coś dla mięsożerców, coś dla wegan. Wszystko naprawdę pyszne i miejscowi goście. I tak właśnie powinno się myśleć o gastronomii. A o krabie z miękką skorupką powinno się myśleć zawsze ciepło. Jeśli myślicie, że jestem na Długim Targu, to się mylicie. Długi Targ zaczyna się od Neptuna. Ja jestem na ulicy Długiej, a to jest cel mojego krótkiego spaceru. Dom Uphagena to jeden z 10 oddziałów Muzeum Gdańska. Tylko przy tej ulicy, przy Długiej, mamy dwa. Poza rzeczonym domem jeszcze ratusz głównego miasta. Jesteśmy w kuchni. Tak wyglądała kuchnia z drugiej połowy XVIII wieku. Tutaj gotowano, ale rzecz jasna jadano gdzie indziej. Jadalnia domu Uphagena, koniec XVIII wieku. Cudowne wnętrze, no i cudowne osoby. Twórczynie tej oto absolutnie fenomenalnej książki. Smaki Gdańska, przepisy, ale również wspaniałe zdjęcia. Rzecz gotowana dzisiaj, ale zaaranżowana i sfotografowana tak, jakby to były martwe natury niderlandzkie, no powiedzmy od XVII do XIX wieku coś takiego wisiało również w domach zamożnych gdańskich mieszczan. Ale nie powiedziałem wam jeszcze, że mamy do czynienia z twórczyniami tegoż dzieła, mianowicie Katarzyna Fischer i Aleksandra Kucharska. Moje drogie, skąd pomysł na to,
no w ogóle jak to się potoczyło? Pomysł wyszedł ode mnie, ponieważ zawsze chciałam jako fotograf kulinarny zrobić zdjęcia nawiązujące, bardzo mocno nawiązujące do malarskich martwych natur. Natomiast zawsze brakowało mi osoby do współpracy, która, mówiąc krótko, odwaliłaby za mnie tą czarną robotę i ugotowała dania i też przede wszystkim znała się na tej historycznej kuchni, ponieważ ja tak mocno w temacie nie siedzę, bądź nie siedziałam dotychczas. I w pewnym momencie na mojej drodze stanęła Ola Kucharska, która jest muzealnikiem i rekonstruktorką historyczną i zajmuje się między innymi właśnie rekonstrukcją dawnej kuchni. I wpadłyśmy na pomysł, żeby wspólnie taki projekt zrealizować, co nam się udało. No ale te przepisy są, znaczy tak, to jest z mojego punktu widzenia rzecz piękna w dwójnasób. No bo po pierwsze sama książka jest piękna, forma jest piękna, ale ja widziałem wiele pięknych książek kucharskich, które były w zasadzie tylko piękne, a bezużyteczne w materii kulinarnej. Natomiast tutaj mamy doskonałe przepisy. No, ktoś powie, że lody z ananasa to jest rzecz współczesna, ale to nieprawda, bo przecież już w czasach, w XVIII wieku brat Stanisława Augusta Poniatowskiego uprawiał ananasy w Warszawie na dość wielką skalę w różnych europejskich, przydworskich, przypałacowych szklarniach i oranżerniach. Hodowano ananasy. Hopla mieli na punkcie ananasów. W Gdańsku też był. No więc do Gdańska, jako do zamożnego miasta, bardzo ta ananasowa moda musiała przyjść. Czyli ty gotowałaś, ty aranżowałaś kompozycję i robiłaś zdjęcia. Wspólnie, ja robiłam zdjęcia. Czy w związku z tym teraz zostało wam tak, że ty gotujesz dalej, a ty, książka już powstała, ale dalej planujecie zrobić coś jeszcze? Nie wiem, kuchnię, żuław na przykład, albo... Powolutku takie myśli nas nachodzą. Po procesie wydawania książki teraz już się oswoiłyśmy z myślą, że druga książka nie jest złym pomysłem, ale chcemy chyba zostać w tematach gdańskich, szczególnie, że są jeszcze inne pozycje kulinarne, które są nieodkryte. Tak, ale Żuławy i Gdańsk to w zasadzie... To jest blisko, to jest prawda. bardzo blisko. Tak. Słuchajcie, dzieło jest piękne, można je oczywiście kupić. Tak, oczywiście, między innymi tutaj w domu Uphagena. Więc kupujcie, gotujcie i czekajcie na kolejne wydanie. Drogie panie, jestem po prostu pełen uznania. Dziękujemy bardzo. To ja dziękuję. Będąc kilkanaście metrów stąd, prawdziwym grzechem byłoby nie wpaść w to miejsce. Wspomniany wcześniej ratusz głównego miasta, w Gdańsku rzecz jasna. O niegdysiejszych potędze i bogactwie Gdańska świadczy choćby ta sala, zwana Salą Czerwoną. To właśnie w niej odbywały się posiedzenia Rady Miasta. Ale w jakim anturażu się odbywały? To wspaniały przykład manieryzmu, przełom XVI i XVII wieku, rzecz wzorowana na weneckim Pałacu Dożów. Twierdzi się, że jest to najpiękniejszy przykład manieryzmu w tej części Europy. W tej części Europy, czyli na północ od Alp. Gdańsk-Wrzeszcz, moi drodzy, a ten jego fragment, w którym teraz jestem, nazywa się Garnizon. Nie bez powodu, gdyż był tu garnizon, zarówno w czasach PRL-u, jak i wcześniejszych. Niektóre budynki oryginalne, a te nowe postawiono bardzo ładnie, mym skromnym zdaniem, gdyż nawiązują do miejscowej hanzeatyckiej architektury. Miejsce, do którego zmierzam, jest nie byle jakie z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to oryginalna willa niegdysiejszego komendanta garnizonu, a po drugie mieści się tam lokal. Ów lokal nazywa się Eliksir, a szefuje mu Paweł Wątor. Szef o bardzo bogatej eksperiencji zawodowej. Wcześniej był m.in. sous-szefem u Modesta Amaro. Siedzę przy barze i to jest miejsce nieprzypadkowe, gdyż bar w pewnym sensie jest sercem tego lokalu. Przyzwyczailiśmy się do tego, że do jedzenia podaje się wino, że łączy się jedzenie z winem. Są też miejsca, zwłaszcza pod naszą szerokością geograficzną, gdzie podaje się, czyli paruje, łączy jedzenie z wódką. Ale to jest jedyny mi znany adres w tym kraju, który
łączy potrawy z koktajlami. Dlatego ten bar. No to jest akurat jedyne danie, do którego żaden koktajl nie jest proponowany. Jedyne w tym sensie, że jest to zupa. Ale cała reszta już koktajle ma. Zamawia się tutaj zestawy, albo 5, albo 7-daniowe. Ja poprosiłem o maleńką próbkę, więc mam 3 dania przed sobą. Ponieważ jednym z nich jest zupa, więc tylko 2 koktajle. No na razie jeden stoi, ale drugi się pewnie zaraz pojawi. No więc zacznijmy od zupy. Ach, ja wiem, co to jest. Jeśli myślicie, że to jest dynia, to się mylicie. Kaszuby, moi drodzy, kaszuby, czyli w zasadzie jedyne, być może poza Podhalem, miejsce w Polsce, gdzie jeszcze jada się brukiew. I to jest krem z brukwi. Ale jest on cudownie przełamany morelowym smakiem, gdyż mamy tutaj w środku również palone morele, mamy pestki słonecznika. Świetna rzecz. Brukiew jest rzeczą arcytwórczą. Dobra, no to teraz w zasadzie powinienem zacząć kolejne danie od łyczka. To jest mianowicie koktajl wytrawny. Kolor wskazuje na co jest czerwone, poza oczywiście robotniczym sztandarem. Maliny, truskawki, ale że chodzi nam o wytrawność, więc to są buraki. Wódka, która jest infuzowana fenkułem, dodatek buraków, dodatek sody. Kapitalna, wytrawna kompozycja, a ona ma stanowić parę z dzikiem. Tak, to jest mianowicie mięso z dzika, no ale oczywiście nie tylko dzik tutaj jest, są kurki. Pozwólcie mi to rozgryźć. Niewiarygodne, jak te smaki do siebie pasują. W zasadzie wiem, że się pije martini, wstrząśnięte, niezmieszane, przed obiadem, ale koktajl do drugiego dania to rzecz rewolucyjna. Tutaj mamy miodownik, ale nie mam jeszcze koktajlu do niego. Dobra, czekamy na koktajl. Dziękuję bardzo. No to teraz mamy komplet. Zmiana. Zacznijmy od koktajlu. Jego bazą jest rum kubański, 3-latek, czyli młodzieniaszek. Do tego sok ananasowy, który został wzbogacony infuzją kolendrową oraz pewnym octowym śladem. Oczywiście z octu niespirytusowego, jabłkowego. No i wszystko dopełnia śmietanka. O, tak będzie mi lepiej próbować. Ekstra rzecz. Wytrawna właśnie i leciutko kwaśna, bo chodzi o to, żeby przełamać słodki smak deseru. Miodownik, czyli bardzo słowiańskie ciasto w bardzo nowoczesnej wersji, no bo ciasto jest w środku, a tutaj mamy białą czekoladę, mamy krem na bazie śmietany, kwaśnej śmietany i miodu i w środku ciasto. Jeszcze jedno przełamanie, mianowicie taki jeżynowy mus. Zatem słodkie, kwaśne i kwaśniejsze. To świetnie do siebie pasuje. Słuchajcie, no to jest coś, czego naprawdę wcześniej
w kraju naszym nie widziałem. Pomorskie prestiż, pamiętajcie, to jest rodzaj miejscowego przewodnika po polecanych pomorskich knajpach. Oczywiście mamy ogólnoświatowego Michelina, mamy Gomio, również ogólnoświatowe, a tutaj na Pomorzu pomorskie prestiż. Zarówno pierwszy, jak i ten lokal są właśnie na tejże liście. Widzicie za mną Dar Młodzieży, a to oznacza, rzecz jasna, że jesteśmy w Gdyni. Ale ten Dar Młodzieży jest tutaj pokazany nieprzypadkowo, bowiem nie chodzi tylko o piękny obrazek. Chodzi również o rzecz symboliczną. Mianowicie to wszystko, co za chwilę zobaczymy na talerzach, będzie też niejako darem młodzieży, zważywszy na wiek gotujących. W dodatku będzie to dar młodzieży dostępny nie tylko dla adeptów szkoły morskiej. Dobre jedzenie to nie tylko eleganckie restauracje specjalizujące się w stylu fine dining, to również jedzenie uliczne. No i dobrzy ludzie koniecznie kazali mi przyjść pod ten adres. Otóż dwaj bracia, Tobiasz i Łukasz Nowicy, zakochali się w kuchni Dalekiego Wschodu. Najpierw gotowali dla siebie i dla znajomych, aż w końcu otworzyli lokal o nazwie Alga. I to jest klasyczny street food, głównie koreańsko-japoński, ale ma też malutkie wtręty tajskie. No i mam tutaj furę jedzenia wyglądającego bosko. Jedzenia oczywiście, które nie jest ortodoksyjnie japońsko-koreańskie, no bo jest to pewnego rodzaju inwencja, ale powiadam wam, jest to piękne. Co to jest? To jest coś, co nazywa się okonomiyaki. I to jest japoński rodzaj fish and chips. W roli chipsów, czyli frytek, mamy tutaj smażony makaron ramen. Te takie cienkie płateczki, o widzicie, to właśnie, to są płatki suszonego tuńczyka, a pod spodem mamy dorsza. Dorsza w takim placku. Placek z ciasta naleśnikowego. No i taka to jest właśnie kompozycja wieloskładnikowa. Jak mi powiedzieli, to się w całej Japonii podaje, ale to jest rzecz charakterystyczna najbardziej dla Osaki. Delikatne, słodkawe, bardzo pełne umami w ustach, jak to japońska kuchnia. No dobra, to są rollsy kalifornijskie. To jest ciekawa rzecz, mianowicie gimbapy, czyli no, moglibyśmy powiedzieć koreańskie sushi, choć oni by pewnie protestowali. To jest rzecz wegańska. Co jest w środku? No między innymi kimchi. Kimchi jest również tutaj i to cała fura kimchi. To jest jeszcze ryż, no i główny składnik, mianowicie wołowina robiona w sosie bulgogi. Jeden z najbardziej charakterystycznych sosów dla koreańskiej kuchni. Zresztą wołowina bulgogi to było pierwsze koreańskie danie, jakie w życiu zjadłem. Pamiętam doskonale, to było w koreańskiej restauracji w Ekwadorze. Pyszne, słodko-ostre, takie właśnie jak koreańska kuchnia. To jest sałatka z glonów wakame, a to jest zupa na bazie kimchi oraz wolno gotowanego boczku. Na tym się opiera wywar. Dobra, do tego pewnie trzeba zmienić przyrząd jedzeniowy. To jest, drodzy Państwo, street food. Tutaj mamy jednorazowe naczynia, ale o Jezu, to jest coś. Świetne jedzenie.
Konstatacja stała i niezmienna podczas tego wyjazdu. Jak ostatnimi czasy Trójmiasto się niezwykle kulinarnie rozwinęło. Jesteśmy w dalszym ciągu w Gdyni, przy ulicy Abrahama. No i tu, dosłownie parę metrów stąd, jest pizza neapolitańska. Tam niemal vis-a-vis hiszpański tapas bar, ale najważniejsze jest oczywiście miejsce, w którym jesteśmy dokładnie w nim, czyli Sumo Ramen. Sumo Ramen, czyli kolejne miejsce dzisiaj powstałe z pasji, bowiem pan Arkadiusz Ochocki, który je założył, gotował najpierw na jachtach, a gdy postanowił wieść już osiadły tryb życia, to zajął się jedzeniem, które najbardziej kocha, czyli ramenem. Co to jest ramen? No to słowo ma dwa znaczenia. No bo w znaczeniu potocznym oznacza gotową potrawę, czyli wywar, koniecznie z makaronem i jeszcze z innymi rzeczami. Oznacza również sam makaron i tych ramenów jest tutaj mnóstwo. No więc wziąłem taki, który jest od samego początku w karcie i jest to spécialité de la maison, mianowicie spicy miso ramen, czyli wywar nie wieprzowy, nie wieprzowo-wołowy, nie wegański, lecz wywar na owocach morza z dodatkiem pasty miso, stąd miso ramen. Drugie znaczenie słowa ramen to makaron. Ten jest robiony na miejscu z japońskiej mąki, co mi często w ramenach tutaj podawanych, czyli w Polsce przeszkadza, mianowicie rozgotowane kluchy, ponieważ ten makaron powinien być sprężysty. I ten taki jest. Japońskie pierożki z łososiem. Już wam mówię, jakie są. Ramenu się nie da ładnie jeść. Są bombowe. Zresztą w ogóle ta kompozycja, zjem to nie tak jak zawsze jem ramen, bo najpierw wyjadam wszystko pałeczkami, a potem wypijam płyn, nie używając w zasadzie w ogóle łyżki. No ale muszę dla was spróbować teraz, a nie na końcu, wywaru. Ponieważ wywar to podstawa. Jest bardzo głęboki, spicy, tak, jest lekko pikantny, ale nie przegięty. Bardzo, bardzo dobry ramen. A tego nie mogłem nie zamówić, bo też było w karcie, mianowicie laksa, czyli rzecz z Singapuru, rzecz zaliczana do kategorii dań curry. W każdej antologii światowej curry znajdziecie laksę. Laksa jest na owocach morza. Laksa jest z owocami morza. Laksa jest z mleczkiem kokosowym. Laksa powinna być rozgrzewająca i po prostu tak eksplodować powinna smakiem w ustach, jak właśnie ta. Ostra, dużo ostrzejsza niż miso ramen. Słuchajcie, spójrzcie, to jest nie tylko ładne, to jest również bardzo dobre. Jak widzicie, nie tylko ja wpadłem na pomysł, by tu przyjść, ale akurat w tym wypadku ja byłem prowodyrem do odwiedzin tego lokalu. Casa Cubetu. Moim zdaniem nie tylko najlepsza restauracja włoska w Trójmieście, ale jedna z najlepszych w całej Polsce. Domenico Cubetu, nazwisko sardyńskie, Domenico ożeniony i osiadły w Trójmieście. No więc klasyka włoska z sardyńskim szlifem. No co może być bardziej włoskiego niż pasta z owocami morza? To jest spaghetti, może być też linguine. Makaron gotują tutaj absolutnie wybornie, gdyż jest on zawsze
ugotowany al dente, a sos to po prostu kondensacja morza. Jeśli komuś mało morza, no to mamy jeszcze to. Wziąłem specjalnie ryby i owoce morza, no bo ma być dietetycznie. Sami widzieliście, co dzisiaj przeżyłem. No więc dietetyka. Zatem ryby i owoce morza z rusztu. Krewetki, kalmary, to jest sanda, czyli rzecz słodkowodna, ośmiornice i tuńczyk. Tuńczyk cudowny, różowiutki. Tak właśnie powinien być upieczony tuńczyk. Do tego oliwa pietruszkowa, do tego białe wino Miller Thurgau z Alto Adige, czyli z Südtirolu. Moi drodzy, gospodarze, czyli Angela i Domenico, to są nie tylko wspaniali ludzie, ale ich kuchnia jest również wyborna. Myślicie, że kłamie? Czy takie tłumy mogą się mylić?